Moi drodzy, ukłony niziutkie z Madery. Partnerem wszystkich naszych maderańskich odcinków jest Visit Madeira. A partnerem tego odcinka jest również Zen. Posiadacze karty i aplikacji Zen mogą nie tylko korzystniej wymieniać waluty, ale również posiadają cały szereg zenefitów. Oglądajcie. Ponieważ stare przysłowie głosi, że całe światło płynie ze wschodu, no więc naszą dzisiejszą podróż po Maderze właśnie na wschodzie rozpoczynamy. Na ekstremalnym wschodzie, bo to jest najbardziej wschodnie miejsce całej wyspy. Punta de São Lourenço, czyli przylądek świętego Wawrzyńca. Zdumiewające, jak ta niewielka przecież wyspa różne może mieć twarze. No, jeśli oglądaliście nasze poprzednie relacje z Madery, no to widzieliście, że są miejsca, które wyglądają jak las podzwrotnikowy. Są miejsca, które wyglądają jak Śródziemnomorze. No a tutaj mamy coś, co od razu przypomina Irlandię i irlandzkie klify. No bo w rzeczy samej są to bardzo wysokie i wspaniałe klify. Ale co jeszcze tutaj mamy? No przede wszystkim tam mamy drugą zamieszkałą wyspę z tego archipelagu, czyli Porto Santo. To były dwa osobne wulkany, więc pomiędzy nimi mamy ogromny podmorski rów. No, bardzo blisko stąd, pomiędzy jedną wyspą a drugą, głębokość oceanu sięga przeszło 2 kilometrów i 300 metrów. Tak, tutaj właśnie. No więc tam Porto Santo. Lizbona jest mniej więcej w tamtą stronę o 1000 kilometrów, godzina 20 minut lotu samolotem. Promy już nie kursują, kiedyś kursowały, a w ogóle to jesteśmy o mniej więcej 400 kilometrów oddaleni od wybrzeża marokańskiego. No i tutaj zaczynamy i sami zobaczycie, jaki to wspaniały kalejdoskop, ponieważ ta feria widoków będzie się zmieniać. Zjechaliśmy nieco niżej, no i wizualnie z Irlandii zrobiły nam się Hawaje, chociaż to jest ta sama wyspa, w dodatku ten sam jej fragment. Oto miejscowość Porto da Cruz. Jestem tutaj w zasadzie nie po to, by pokazywać wam piękno owego wybrzeża, lecz tematem najważniejszym będzie coś, co tutaj zza skały się wyłania. Mianowicie ten, bardzo ładny zresztą, bowiem stary komin. Zaraz po zasiedleniu wyspy, jeszcze w pierwszej połowie XV stulecia, Portugalczycy sprowadzili tutaj trzcinę cukrową z Sycylii, nie tak bardzo odległej. Trzcina cukrowa to było coś niezwykle cennego, bowiem przez całe stulecia była to jedyna roślina, z której ludzkość potrafiła robić cukier. Sytuacja zmieniła się dopiero na początku XIX wieku, kiedy to Napoleon wprowadził blokadę kontynentalną i wtedy to Prusacy wpadli na pomysł, by robić cukier z buraków cukrowych, co znacznie potaniło jego cenę. No więc Europa nie łaknęła już cukru z trzciny, no a te miejsca, które miały trzciny mnóstwo, musiały coś z tą trzciną zrobić. I tak właśnie tutaj na Maderze, jak grzyby po deszczu, jęły powstawać destylarnie rumu. Akurat ta, w której jestem, nazywa się Engenhos do Norte i szczyci się jedyną w Europie maszynerią do wyciskania soku z trzciny, maszynerią, która działa na parę i cały czas jest czynna. No w tej chwili nie działa, bowiem sok z trzciny wyciska się tutaj tylko wtedy, kiedy mamy zbiory trzciny cukrowej, a to się dzieje od marca przez 3 miesiące. No, mamy sok z trzciny, więc mamy najpierw fermentację, a potem destylację i powstaje biały rum.
Biały rum bardzo dobry do koktajli, do tutejszego ponczu, ale jeśli chce się zrobić coś szlachetniejszego, to wówczas ten rum trzeba wsadzić do beczki. I tutaj na ten pomysł wpadli w roku 1970. Rezerwa, właśnie wtedy pierwsza rezerwa rumowa tutaj powstała. Dziś gama tych rumów jest wielka i to wszystko możemy tutaj nie tylko podejrzeć, ale tego wszystkiego możemy tutaj również spróbować. Moi drodzy, oto pokój degustacyjny, za mną cała bateria tego wszystkiego, co w owej destylarni powstaje. Ale mam przed sobą znacznie mniej butelek i też nie będę z każdej próbował, bo byście tego nie wytrzymali, a nawet i ja bym tego nie wytrzymał. Zacznijmy od tej strony, bo tu mamy dwa rumy białe. Ale nie byle jakie. Ten to jest single cane, czyli robiony z jednej odmiany trzciny cukrowej. To jest odmiana purpurowa i jest to, jak widzicie, po kolorze rum całkowicie przezroczysty, czyli rum, który nie miał kontaktu z beczką. Daj, Panie Boże, takie podstawy. To jest rzecz okazjonalnie robiona. Dzisiaj destylacja odbywa się w takich nowoczesnych kolumnach. Tymczasem tutaj na etykiecie widać, w czym to było destylowane. W takim aparacie destylacyjnym jak przed wiekami. O ile da się kontrolować woltaż robiony w kolumnach, tak tutaj do końca nigdy nie wiadomo, co wyjdzie, więc tu mamy 43,5%. Kolejne rzeczy, już trzymane w beczkach. No to jest owa właśnie rezerwa, czyli pierwszy rum trzymany tutaj w beczce, który nazywa się 970. On ma 6 lat i spoczywał we francuskim dębie. To było w beczce przez 11 lat i to jest Single Cask Edition. Oznacza to, że była to tylko jedna beczka, jeden rodzaj beczki. Nie było to przelewane z beczki do beczki. 11 lat. No i coś, co jest moim zdaniem warte jako kolejna skrajność, bo idziemy po flankach do spróbowania. Mianowicie rum był trzymany przez 8 lat w beczkach, w których wcześniej dojrzewała madera. No i teraz się możemy pobawić tymi kolorami i pobawić się możemy tymi doznaniami. Tutaj nos jest oczywiście dość ostry, ale nie taki brutalnie alkoholowy, gdyż czuć w tym pewną miodową nutę. Gładkość w ustach, wcale nie ma takiego agresywnego uderzenia. Zresztą on jest dlatego świetny, że ma w sobie taką pewną cierpkość, jakby kwasowość. No to jest rzecz, która rzadko pijana jest solą, no chyba że walniemy po obiedzie jakieś digestivo prędkie, ale jest to wspaniała baza do koktajli. No a to, moi drodzy, to już jest towarzysz cygara nawet, gdyż nos ma niezwykle głęboki, suszone owoce bez dwóch zdań. Takie piękne łzy, jak równo trunek spływa. To jest wspaniała rzecz. No i czy może być coś bardziej maderańskiego niż rum z Madery trzymany w beczkach, w których wcześniej dojrzewała madera? Moi drodzy, nie przegapcie miejscowego rumu. Na początek dokładna lokalizacja. No wiecie, że jesteśmy na Maderze, ale teraz gdzie dokładnie? Jesteśmy na północnym wybrzeżu. Ono jest znacznie spokojniejsze, znacznie dziksze. Jesteśmy w wiosce o nazwie Santana, a dokładnie to miejsce nazywa się Quinta do Furau.
Co to oznacza? No, słowo quinta można przetłumaczyć tak samo jak kastylijskie słowo finca, czyli posiadłość. Furau, jak sprawdziłem własnoręcznie przed chwilą, w słowniku oznacza fretkę. Nie wiem, czy fretka to jest to samo, co tchórzofretka, ale chodzi o zwierzątko, które tutaj żyło i żyje. No ale czym jest quinta do furau? Jest posiadłością, która została zamieniona w hotel. A kto odwiedzał hotele na samym początku, kiedy one tu zaczęły powstawać w XIX wieku na Maderze? Anglicy. Anglicy zaczęli tutaj przyjeżdżać, gdyż łaknęli dobrej pogody, a mówiło się, że ten klimat miejscowy, bardzo łagodny, jest doskonały na suchoty i różnego rodzaju inne choroby i przypadłości płucne i nie tylko. Więc wpływ angielski w tutejszych kulinariach jest widoczny. No i mam tego przed sobą egzemplum. To jest ikoniczne danie dla tutejszej restauracji. Jest to coś w rodzaju polędwicy à la Wellington. Czyli mamy francuskie ciasto, a w nim zamkniętą polędwicę wołową. Zaraz wam to postaram się w całej okazałości pokazać. To nie jest prosta rzecz do zrobienia, gdyż nie wolno tego przepiec, ponieważ jeśli się to na za długo wsadzi do pieca, to wówczas mięso jest twarde. No więc to jest niemal jak polędwica à la Wellington, niemal, no bo te dodatki czynią różnicę, a zwłaszcza ten dodatek, który jest jakże lokalny. Jest to mianowicie, no powiedzielibyście pire ziemniaczane, sądząc po konsystencji, ale kolor mógłby sugerować, że te ziemniaki były z dużą ilością marchewki zgniecione. Tymczasem nie. Są to słodkie ziemniaki, po prostu bataty. No i teraz kolejny wpływ angielski, mianowicie ten sos. Jeśli widzicie owe kropeczki tutaj ciemniejsze, w nim mrugające, to jest ser pleśniowy. Jest to sos na bazie pleśniowego sera. No pewnie to nie jest Blue Stilton, to może być Roquefort, ale jest to évidemment angielski wpływ. Sprawdźmy, jak to gra razem. Gra niezwykle dobrze, bo mamy kontrapunkcik pomiędzy pikantnością lekką owego serowego sosu, pomiędzy słodyczą batatów, a tym, co daje polędwica wołowa i ciasto francuskie. Tak jest, to jest porządna rzecz. A to nie wszystko, co z quinta do furau chciałem wam pokazać. Najlepsze, moi drodzy, restauracje to są takie, które mają jak najwięcej swoich własnych produktów. Więc tutaj również mamy ogród botaniczny, ale też taki, w którym rosną rzeczy jadalne. Ale jest tu więcej rzeczy jadalnych, tworzonych bezpośrednio na miejscu. No, chleb. Chleb w całej Portugalii jest wspaniały, ale ten na Maderze jest nieco inny i szczególnie dobry, więc nie popełnijcie tego błędu, którego ja szczęśliwie już wiedziony doświadczeniem nie popełniłem. Nie rzucajcie się od razu na ten chleb, bo jak zaczniecie go jeść, nie będziecie mogli przestać. On jest pieczony tutaj, dziennie kilkaset bochenków, a jest tak dobry, że nie tylko podają go w restauracji, przyjeżdżają tutaj również ludzie z wyspy, żeby go kupić. To jest naprawdę staroświecki piec, więc nie ma termometra. Pani sprawdzała temperaturę w środku, wkładając najpierw tam kawałek pergaminu. Jeśli on się zbyt szybko brązowi, oznacza to, że piec jest zbyt gorący. No ale jak widać, był dobry. Pół godziny w środku wystarczyło, by takie przecudne bochny z niego wychodziły. One są jeszcze zbyt gorące,
by ich dotykać, ale tutaj mam poprzedni wypiek. Widzicie, charakterystyczne nacięcie surowego ciasta w środku. To się tak rozchodzi i sprawia, że chleb wygląda w ten sposób. On jest jeszcze cieplutki. Podają tutaj to zawsze z towarzystwem masła zwykłego albo też masła z czosnkiem i pietruszką oraz z oliwkami. I to jest, powiadam wam, chlebowy absolut. Słyszycie? Może nie, ale bo pani się tłucze, ale skórka chrupie cudownie. Ten dźwięk i wilgotność miąższu. No to jest po prostu chleb absolut. Można się nim zajadać i tak naprawdę zapomnieć o wszystkim innym. O pão é maravilhoso, delicioso. Obrigado. Drodzy Państwo, tak naprawdę nie potrzeba do szczęścia wielu rzeczy, jak tu będziecie. Chleb, oliwa, masło, oliwki, wino. Oczywiście możecie i powinniście nawet iść dalej, ale o tym cudzie miejscowym nie zapominajcie. Zobaczcie, a teraz kolejne bochny do pieca. I to nacięcie, o którym mówiłem. Akwen, który widzicie, to królestwo ryby o nazwie eszpada. Eszpada to po polsku pałasz, pałasz czarny niektórzy dodają. I to jest ryba głębinowa, ryba, która żyje tutaj, jak już wspominałem wcześniej, na targu w Funchal, podobno jeszcze w Japonii. Tego nie sprawdziłem, bo w Japonii póki co jeszcze nie byłem. W każdym razie tutaj jestem już po raz drugi i kulinarnie od eszpady w zasadzie nie ma ucieczki. No i bardzo dobrze, bo to jest wspaniała ryba o fantastycznym, zwartym mięsie. Po wyjęciu kręgosłupa mamy takie oto piękne filety. No, czym to w Polsce zastąpić? No bo eszpady w Polsce nie ma, nie pływa i się jej nie sprowadza. To jest ryba endemiczna. Ale jakakolwiek ryba o białym mięsie się nada. No nawet z dorsza to zrobicie, co ja zrobię za chwilę. A jeśli chcecie rybę o dość podobnym kształcie, no to na przykład belona byłaby odpowiednia bałtycka ryba. Zrobimy to w sposób niezwykle tradycyjny, no w sposób wiejski, bo jesteśmy właśnie w wiejskiej okolicy, więc zrobimy to tak, jak zrobiliby miejscowi. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od przygotowania w zasadzie dwóch rzeczy z dodatkiem trzeciej. Te dwie to jest natka pietruszki oraz tymianek, ta trzecia to jest sól. I trzeba teraz posiekać natkę, dodać tutaj trochę tymianku, dodać sól i zrobić z tego taką leciutką marynadę. Na chwilkę marynatę, bez płynu. Może jeszcze odrobinę soku z cytryny. O, to będzie czwarta rzecz. Tak sobie to tutaj wszystko przygotujemy, począwszy od posiekania pietruszki. Robiłem też kiedyś, bo już kiedyś gotowałem eszpadę podczas poprzedniej wizyty na Maderze. Robiłem ją w wersji takiej bardziej zdecydowanej smakowo, z dużą ilością czosnku, z octem, ale teraz będzie łagodniej, bo człowiek z wiekiem łagodnieje. Więc tymianek, same listki tymianku. Pod włos je trzeba tak zdjąć. No dobra. I chwileczkę. Pokażę wam, za chwilę dodam tymianek, ale zasadnicze rzeczy. Trochę soku z cytryny, trochę soli, jeszcze tymianek i tym za chwilę będę smarował rybę. Mam teraz taką masę, która posłuży do zamarynowania ryby. Myślę, że 3 kawałki mi wystarczą. Zdejmuje się skórę z pałasza, gdyż ta skóra jest bardzo twarda i bardzo czarna. 3, nawet 2 mi wystarczą. I to sobie powinno poleżeć, no niedługo, jakieś
15-20 minut. O, jest słone, jest potraktowane tym wszystkim, co na desce miałem, łącznie z solą. Niech sobie tak leży. A ja proponuję teraz maleńką przechadzkę, byście zobaczyli, jak cudowna botanicznie jest ta wyspa. Wyspa zwana Krainą Wiecznej Wiosny. Ale mamy tutaj również rzeczy przywiezione z Europy, które mają swój czas wegetacji i mają swój czas uśpienia. Spójrzcie, po tym się można tak naprawdę zorientować, jaką mamy porę roku. No to jest winnica. I ponieważ jest późna jesień, no nie było tu przymrozków, co prawda, ale mamy taki czas, że za chwilę winorośl straci liście w ogóle, no i popadnie w stan uśpienia. Powiedzielibyśmy zimowego, choć tutaj to zimą de facto nie będzie. No musi nabrać sił, by na wiosnę znowu wydać owoce. Ale obok jest coś, co jest wiecznie zielone i co nie zostało tutaj sprowadzone, tylko jest tutaj od zawsze, mianowicie smocze drzewo. Pliniusz Starszy, który opisywał Maderę w swoim dziele Historia Naturalna, pisał o tej wyspie jako o wyspie purpurowej. No więc z drzew smoczych pozyskiwano barwnik kiedyś, już w czasach starożytności, skoro Pliniusz o tym pisał. Więc to jest jeszcze jeden dowód na to, że wyspa, choć nie zamieszkała do przybycia Portugalczyków, była ludzkości znana. Rozgrzałem patelnię, wlewam na patelnię olej. I teraz na tym oleju odbędzie się zasadnicza akcja. Mianowicie rybę trzeba opanierować i usmażyć. Opanierować tak, jak panierują ją tutaj, no i w wielu innych miejscach na świecie. Czyli mamy mąkę, no i mamy jajko. Jajko trzeba nieco rozbełtać. Do 2 kawałków ryby 1 jajko mi w zupełności wystarczy. No i działamy. Czyli mamy rybę, która już przeszła, to jest dość cienki filet, tymi smakami. Jak chcecie ją naczosnkować, to zróbcie. Ale to jest ta wersja delikatniunia. Dobra, damy tu jeszcze czadu. Wiecie, to jest... O, dobra. Mąka. Odrobina mąki. Tak, zaczyna mrugać w tym tłuszczu. Ja strasznie się nie znam na gotowaniu na ogniu. Takim właśnie, czyli na ogniu w zasadzie cieple pochodzącym z prądu. O, tak chciałem poprawnie powiedzieć. No ale trzeba się również i na tym znać. Więc teraz ładnie opanierowany kawałek ląduje tutaj. Smaży się. Drugi. Dokładnie to samo. No i mamy chwileńkę przerwy. Co się tradycyjnie dostanie ze smażonym pałaszem, ze szpadą? Miejscowego banana. Bardzo ważna gałąź miejscowej produkcji rolniczej, ale nie z tej części wyspy. Tutaj na północy winorośl, a w południowej i w zachodniej części dominują bananowce. Można to zrobić z takim bananem, jakie mamy i u nas, bo to jest zwykły, gotowy do zjedzenia banan. Nie ta odmiana, którą się gotuje, a potem obsmaża. W każdym razie one są miękkie i nie mogą być przejrzałe, gdyż jeśli są przejrzałe, to się będą rozpadać. I można teraz to albo w całości położyć, a można też wzdłuż przekroić na pół i dołożyć w momencie, zanim ryba zostanie przerzucona na drugą stronę. Przy okazji sprawdzimy, jaki jest jej kolor. Jej kolor jest dobry, więc możemy rybę na drugą stronę przekładać. Mam nieodparte wrażenie, że całość jest gotowa. Z czym to się podaje? Bardzo modny jest teraz sos z marakui, z marakuży, czyli takie pire z marakui ląduje na filetach z pałasza. Mogą być do tego również podawane jarzyny
pokrojone w julienne. Tutaj mam zresztą kombinację, które dusi się, julienne to takie cienkie paski, dusi się nie na oleju, tylko na oliwie, traktuje odrobiną madery, traktuje odrobiną octu i tak podaje. Ale to jest najprostszy wiejski, wieśniaczy i piękny miejscowy sposób na zjedzenie tego. I właśnie robiąc tak, mamy naraz na talerzu dwa symbole tutejszej kuchni. Mamy mianowicie rybę, która tutaj powszechnie występuje. Mamy również miejscowe banany, więc jakby powiedzieli we Włoszech, mamy mare monti. No bo to jest mare po włosku, a tutaj mamy góry i te banany, bananowce w górach rosną. Zobaczcie, to właśnie stąd jest. Dzień dobry, moi drodzy. Mówię wam dzień dobry po raz drugi w tym odcinku, ale to jest właśnie nowy dzień. Wybraliśmy się za miasto, pogoda wspaniała, wręcz gorąco i dotarliśmy do miejsca, które jest bardzo słynne. Ale słynne jest, zresztą zaraz będę mówił o tym z czego. Co jest najważniejsze? To jest miejsce, które niczego nie udaje. To jest prawdziwa wioska, gdzie ludzie żyją tak, jak sobie niegdyś żyli. Tam wisiało pranie, tutaj ludzie żyją w tych domkach, po uliczkach plączą się koty, a miejsce słynie, już sam początek mogę wam zdradzić. Miejsce słynie właśnie z tego. Wioska rybacka o nazwie Camara do Lobos, wymieniana w każdym przewodniku i odwiedzana bardzo chętnie przez turystów. Nie tylko dlatego, że leży blisko Funchal, ale również z pewnego powodu, o którym za chwilę. Teraz o samej wiosce. Jest to wioska rybacka, w dodatku pierwsza rybacka wioska na całej wyspie. W dalszym ciągu pełni takową funkcję. Te łodzie, w tej chwili na brzeg wyciągnięte, służą właśnie do połowów. Ale dlaczegoż to sława Camara do Lobos jest tak wielka? Ano dlatego, że właśnie tutaj, w tym miejscu, swój sprzęt malarski rozstawiał pewien bardzo znany człowiek, mianowicie Winston Churchill, który spędzał tutaj wakacje, również te powojenne, i w roku 1950 bardzo chętnie w przerwie pomiędzy popijaniem madery, whisky oraz paleniem cygar malował. I czynił to tutaj. Malował to, nie widziałem jego obrazów, nie widziałem jego panoramy Camara, ale był on całkiem niezłym malarzem, gdyż był to człowiek talentów wielu. A teraz przed wami wioska w pełnym słońcu, które właśnie zza chmur wyszło. Camara do Lobos, wprost tłumaczone na polski, oznacza kamerę wilków. Ale nie chodzi tutaj przecież o kamerę, chodzi o zatokę. A mówiąc o wilkach, mam na myśli lobu marinho, czyli wilka morskiego, czyli fokę. Co ciekawe, foka po portugalsku to albo lobu marinho, albo też foka właśnie. Bo tutaj, skoro przypływają do tej naturalnej zatoki rybacy i mają czasami łodzie wyładowane rybami, mamy też foki, które na te ryby czekają. Więc to jest miejsce rybackie, ale ponieważ jesteśmy na Maderze, więc mamy połączenie morza z górami. I tutaj już pierwszy masyw. I na tym masywie jakże charakterystyczne tarasy. A na tych tarasach coś, czym należy dogłębniej się zająć. To są mianowicie bananowce. Wspaniałą rzeczą jest fakt, że tutaj, tuż obok plantacji bananów, mamy również im poświęcone muzeum. Bowiem bananom należy się uwaga, zwłaszcza naszym bananom, czyli europejskim. Wstępne informacje z ust tego pana, czyli hologramu.
produces only one bunch and then dies. With very rare exceptions, each banana tree produces a single bunch of bananas, which on average weighs about 35 to 45 kilograms. However, we can find bunches weighing more than 80 or even 100 kilograms. Thank you very much. Drodzy Państwo, banany pochodzą z Azji Południowej. Potem trafiły do Afryki, na różne inne kontynenty, tam gdzie są odpowiednie warunki do ich uprawy. Tutaj trafiły mniej więcej w XVI wieku. No, na statkach, okrętach, nie wiemy dokładnie, czy przypadkowo jakieś nasiona się znalazły, czy też ktoś małą roślinkę przywiózł. W każdym razie wiemy, że już w XIX wieku banany z Madery były bardzo cenione, a niezwykłą reklamę zrobiła im Sisi, czyli małżonka cesarza Franciszka Józefa, która przebywała tutaj dość długo i zachwycała się miejscowymi bananami. Trudno się nimi nie zachwycać, zwłaszcza, że żeby tutaj móc uprawiać banany, trzeba sobie zadać wiele trudu. Przyjrzymy się temu lepiej tam, gdzie one rosną. W tym miejscu sadzonki bananowców wzrastają w kontrolowanej temperaturze i wilgotności, wzrastają, by móc zostać potem przesadzone do ziemi. Mówiłem o bananach europejskich. No tak, jesteśmy na Maderze, więc jesteśmy w Europie. Ale banany uprawia się w Europie jeszcze w kilku innych miejscach. Mówię o takiej poważniejszej skali. Niewielu, więc możemy je wymienić. To jest mianowicie Hiszpania, a konkretnie rzecz biorąc Wyspy Kanaryjskie. To jest Francja, ale Francja polityczna, a nie geograficzna, gdyż chodzi o Polinezję francuską. To oczywiście Europa nie jest, ale jest to Unia Europejska, więc tamtejsze banany zaliczane są do europejskich. Ostatnio próby uprawy bananów czynione są w Grecji. To jest to właśnie, o czym mówił pan hologram. Ciężar tych bananowych kiści. On może być wielki, dlatego też mamy specjalne takie urządzenia, które podtrzymują owe krzewy. No i tutaj mamy wszystko, co sprawia, że banany się udają. Po pierwsze, ocean jest bardzo blisko, więc wilgotność, słońce, które jest niezbędne. No i woda, to są właśnie owe słynne kanały nawadniające lewady. W Polsce mamy niewielkie szanse, by trafić na banany z Madery. Dlaczego? Roczna produkcja bananów tutaj to 25 000 ton. Tymczasem 25 000 ton to jest dzienna europejska bananów konsumpcja. No zatem najczęściej mamy banany z Ekwadoru, z Kostaryki, generalnie z Ameryki Południowej czy też Środkowej. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Banany, jeśli mają stąd wyjechać, muszą być ścięte w formie niedojrzałej, w formie zielonej. Dlaczego? No dlatego, że dojrzały bananowiec, dojrzały banan, owoc bananowca jest bardzo miękki i by się zgniótł w transporcie. Zatem ścina się je zielone i wysyła i tam trafiają na miejscu już do dojrzewalni. Jeśli chcecie zjeść dojrzałego banana prosto z krzewu bananowego, to można to zrobić tylko w okolicy plantacji, gdzie dojrzały jest ścięty po to, by na miejscu go sprzedać i zjeść. Jak się produkuje mnóstwo bananów, to można po prostu zarzucić nimi świat i niczym więcej się nie przejmować. Ale jak się produkuje ich niewiele, to warto jest trochę pokombinować. I to właśnie tutaj robią. Oprócz plantacji, oprócz muzeum mamy również kawiarnię i sklep. W tym sklepie i w tej kawiarni sprzedawane są produkty robione na miejscu, produkty na bazie bananów. No więc zacznijmy od tych w płynie. To jest bananowe piwo. Tak, piwo bananowe. No, w Belgii też jest piwo bananowe, ale w Belgii nie rosną banany. Tutaj rosną. Pachnie bananami. I co jest piękne, w przypadku piwa nie jest słodkie. Ma bardzo wyraźną goryczkę i bananowy aromat. To jest, jakby to powiedzieć, eau de vie po francusku albo aguardiente
de banana, czyli destylat zrobiony z bananów w wersji bez beczki, czyli widzicie piękny, przezroczysty płyn o niezwykle bananowym nosie. O, jakie dobre, jakie dobre. Eau de vie de figue z Tunezji, no piliśmy to parę razy, to jest jednak zajzajer, a to jest delikatne, gładziutkie i tak bananowo obejmuje od razu całą jamę ustną i wręcz powiedziałbym, że pieści kubki smakowe. Jeśli chcecie przegryźć, no bardzo proszę. Bananowe chipsy na miejscu robione, ale co również konstatuję z prawdziwą przyjemnością, nie są to chipsy słodkie. To są chipsy, a nie po prostu suszone owoce. No to już są słodkie rzeczy, mianowicie 2 rodzaje wypieków na bazie bananów. Tak, to wszystko tutaj jest. Można tego spróbować, a to, co jest w butelkach, można kupić i wziąć ze sobą do kraju dalekiego, w którym banany nie rosną. Jesteśmy w wiosce, która nazywa się Punta do Sol. Widzimy i słyszymy bardzo ciężką pracę koparki, która rozbija skałę po to, by prawdopodobnie postawić tam dom. Zatem wyobraźcie sobie, ile trudu miejscowym ludziom zajęło, by zrobić coś, co pozwoliło im tutaj żywić się. Mianowicie, by zrobić owe sukalkusz, czyli tarasy. Sukalkusz to liczba mnoga, sukalku to liczba pojedyncza, 1 taras. Wyspa składa się z wielu takowych tarasów, dzięki którym cokolwiek tutaj może rosnąć, bo w zasadzie płaskiej przestrzeni tutaj nie ma. Ale sukalku, czyli taras, to nie tylko określenie na to. Tak się również nazywa miejsce, w którym właśnie jestem. No więc idę właśnie po sukalku, a taką samą nazwę nosi właśnie to miejsce. Nie jako tylko taras, ale również jako hotel i restauracja. Ktoś wpadł na genialny pomysł, mianowicie taki, by ową tarasowość wyspy wykorzystać do celów hotelowych. No i mamy pokoje, jakże niezwykłe, bo to są w zasadzie takie domki, ale te domki to jest tylko sam początek, bo to jest nadbudowa do czegoś, co zrobiła natura. No mamy ściany, ale jak się wgłębimy w środek, to zobaczymy łacno, że tak naprawdę to jest dzieło przyrody. Oto sypialnia, gdzie się śpi. No śpi się po prostu w grocie, czyli ta przybudówka, która jest wpasowana w ścianę. Te drzwi przymknę i zobaczycie, jak wygląda miejscowy wewnętrzny living room. No nie dość, że skała, to jeszcze porośnięta mchem. Człowiek tutaj ingerował bardzo niewiele, no bo jak człowiek może ingerować w coś takiego? No tylko robiąc owe tarasy i korzystając z tego naturalnego piękna. To jest właśnie widok z owego, w cudzysłowie, hotelowego albo i bez cudzysłowia pokoju. Wydarte niezwykle twardej bazaltowej skale tarasy są zbyt cenną rzeczą, by budować przy nich jedynie domy dla turystów. No więc tak jak kiedyś, w dalszym ciągu mamy tutaj uprawy. I to jest właśnie filozofia tego miejsca. W restauracji, która działa przy tym kompleksie hotelowym, podają głównie to, co sami uprawiają. No mamy tutaj malutki wycinek tego. Tu mamy bananowce i banany. Kawałek, tu za rogiem mamy trzcinę cukrową. Tutaj niżej mamy winorośl. Pomiędzy winoroślą rośnie cebulka, tam rosną zioła. To wszystko tutaj jest podawane. Ale przede wszystkim, i to jest dla mnie rzecz chyba najważniejsza, mamy ów niewiarygodnie piękny widok. Przed sobą zarówno w kieliszku, jak i na talerzu mam coś, co najlepiej oddaje filozofię tarasową tego miejsca. No więc wino.
Wino Galatrisza to jest kupasz 3 szczepów. Verdeliu, Malvasia i Fulgasau. I to są rzeczy, które rosną tutaj. Widzieliście przed chwilą winnicę. To jest właśnie Galatrisza. A Galatrisza również przynależy do tych tarasów, bo chodzi o nazwę jaszczurki, która tutaj żyje. Wino z Madery, które nie jest Maderą. Chodzi mi o styl winiarski teraz. Tak, to jest coraz powszechniejsza praktyka. No i talerz. Na talerzu mam rybę. Dobra, nie z tarasów, no ale stąd, z tego akwenu. To jest seriola. Coś, co ją otacza. To jest po pierwsze polenta albo też mama łyga, która była gotowana w bulionie rybnym razem z ziołami. Zioła rosną już na tych tarasach. Tutaj mamy owe zioła w postaci świeżej. Mamy paprykę, która była pieczona, obrana ze skórki. Mamy czarne oliwki, które były posiekane. One nie są stąd akurat, a to jest stąd cebula konfitowana, również ziołowa, naoctowana. No i to wszystko razem, zobaczcie, jak pięknie ta ryba wygląda. Jeśli ryba ma być dobra, to nie może być przepieczona. Japończycy również daliby się za takową rybę posiekać. Moi drodzy, chcę wam powiedzieć jedną rzecz. To nie jest moja pierwsza wizyta na Maderze. To jest nieduża wyspa. Jestem tutaj po raz drugi, ale im dłużej tutaj jestem, tym widzę, jak wiele jest tu do odkrycia. Hałasują, pracują, by ktoś tam mógł zamieszkać. Zamieszkać tutaj wszakże nie może 5 milionów ludzi, bo to mała wyspa. Małe jest piękne. Wasze zdrowie. Przybywajcie na Maderę.